Wow, ale ty jesteś dobra, ale z ciebie jest wspaniały człowiek, że ty tak potrafisz być dla innych, kochać i tyle wysiłku podejmować i przekraczać siebie. Ona by zawsze wskazała na Eucharystię. Dzięki, ale naprawdę muszę ci powiedzieć, że moim sekretem jest Eucharystia. To ja bym nie dała rady tego sama z siebie, naprawdę. Witajcie, kochani. Z wielką radością, ale i z drżeniem, naprawdę. Po 2 latach przerwy wracam do nagrywania podcastu bardzo drogiego mojemu sercu. Zbliżenia. W tym podcaście mam nadzieję, że naprawdę zbliżamy się do Boga. A dzieje się to poprzez takie nasze zatrzymania przy symbolach obrazu Jezusa Miłosiernego, o którego namalowanie On sam poprosił, więc bardzo niezwykłego obrazu. Jeżeli jeszcze nie znasz jego historii, to zapraszam Cię do wysłuchania odcinka 5 z tej serii, a najlepiej wszystkich 6, które do tej pory powstały. Naprawdę warto. To jest odcinek 7, już jakaś droga za nami i rozpoczynamy nowy jej etap. Po 2 latach mam nadzieję, że podołam i że Wam to będzie służyć. Podcast ten nagrywam dla Was w krakowskich Łagiewnikach. To jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym ten obraz zajmuje bardzo, bardzo szczególne miejsce. Nazywam się siostra Gaudia Skas i zapraszam Was teraz do zatrzymania się przy niezwykłym promieniu. Czerwonym promieniu, który wychodzi z serca Jezusa na tym obrazie. Czerwony promień, czerwony jak wino, czerwony jak krew, jak rana, czerwony jak miłość, jak życie, jak Eucharystia, sakrament miłości. To jest właśnie ta najgłębsza wymowa tego symbolu na obrazie. A wiemy to po prostu dlatego, że siostra Faustyna zapytała Jezusa, co oznacza ten promień, i On jej odpowiedział. Ona zapisała to w dzienniczku pod numerem 299. Jeżeli macie dzienniczek, możecie zaglądać. Tam Jezus powiedział te słowa. Te 2 promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. O tym promieniu będziemy mówić w kolejnym odcinku, więc teraz zostawiam Was w takim zawieszeniu. Tak, o tym usprawiedliwieniu dusz porozmawiamy w kolejnym odcinku. Jezus mówi dalej, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te 2 promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Przypomnijmy sobie ten moment tego otwarcia serca Jezusa, kiedy On jest na krzyżu. Święty Jan opisuje go w rozdziale 19 swojej Ewangelii. Jezus jest na Golgocie, jest ukrzyżowany, zbliża się godzina 15. On wypowiada te słowa: wykonało się. Jego głowa opada. Jezus umiera. Wkrótce potem przychodzą żołnierze, żeby zabrać ciała wszystkich 3 ukrzyżowanych, a Jezusowi przybijają bok dla pewności, że umarł. I w tym momencie z jego boku, czyli z przebitego serca, wypływa krew i woda. Ta krew i woda wtedy były oznaką śmierci, ale ta sama krew i woda w formie promieni z wielką mocą wychodzących z serca Jezusa już po Jego zmartwychwstaniu, bo takiego Jezusa widzimy na obrazie, to tutaj ta krew i woda są oznaką pełni życia. Życia, które już umrzeć nie może, życia, które pokonało śmierć raz na zawsze. Jezus pokonał śmierć. Jezus jest życiem. Często, gdy o tym myślę, przypomina mi się Jan Paweł II. Gdy pracowałam w sanktuarium, w jego sanktuarium w Waszyngtonie,
Wiele razy oglądałam takie poruszające nagranie, które znajduje się w pierwszej sali przestrzeni muzealnej w tym miejscu. Zapraszam Was w ogóle, jeżeli będziecie kiedyś w Waszyngtonie. To jest miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. Jest tam fragment jego przemówienia do młodych w Chile. On z wielką pasją wtedy, z takim ogniem mówił do nich: Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Czyli On jest życiem, On jest prawdą, On jest drogą. I wyobraźcie sobie, zobaczcie kontekst tych słów. To jest taki wypełniony młodymi ludźmi stadion narodowy w stolicy Chile, czyli wielka, wielka przestrzeń. Jest wieczór. W świetle reflektorów stoi ten młody papież, energiczny, i wskazuje na taki wielki baner z wizerunkiem twarzy Jezusa. Zresztą na tym banerze w ogóle było napisane Él es la vida, On jest życiem. I mówi tak: spójrzcie na Pana. Co widzicie? Czy to tylko mądry człowiek? Nie. Jest więcej niż tym. Czy jest prorokiem? Tak. Ale jest jeszcze kimś więcej. Czy jest to reformator, odnowiciel społeczny? Dużo, dużo więcej. On jest życiem. On jest prawdą, On jest drogą. Wy macie pragnienie życia. Jakiego życia? Życia wiecznego. Szukajcie i znajdziecie je w tym, który nie tylko daje życie, ale który sam jest życiem. W Piśmie Świętym Jezus często o sobie właśnie tak mówi. Chociażby: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A w 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana aż 3 razy powie: ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem żywym. Cały 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana aż kipi życiem. I jest to rozdział eucharystyczny. Czyli to połączenie między życiem a Eucharystią, życiem a mszą świętą jest bardzo, bardzo widoczne także w Piśmie Świętym. W rozdziale 6, w wersetach od 33 do 58 słowo życie pojawia się aż 15 razy. Jakby Jezus był zdeterminowany, żeby to w końcu do nas dotarło. Usłysz to, zobacz to, zrozum to, że ja jestem życiem. Ja daję ci życie. Jeśli nie spożywasz, nie przyjmujesz z wiarą mojego ciała i mojej krwi w sakramencie Eucharystii, nie masz życia w sobie. Zachęcam cię, abyś czytał ten 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana, żebyś wracał do niego i napełniał się pełnymi pasji słowami Jezusa. Niech one nas rozpalają. Niech rozpalają w nas miłość do Eucharystii i pogłębiają nasze rozumienie tej tajemniczej rzeczywistości. Niech nam pomagają świadomie uczestniczyć we mszy świętej. Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Czerwony promień z obrazu oznacza krew, która jest życiem dusz. Mam wrażenie, że dziś żyjemy
w takich czasach, kiedy trzeba z równą pasją, jak Jezus w tym 6 rozdziale Ewangelii Jana i jak święty Jan Paweł II na stadionie w Chile, głosić tą prawdę, że Jezus jest życiem, że tylko On daje nam życie. My bardzo potrzebujemy życia dzisiaj. Jezus daje nam tą siłę, żeby naprawdę żyć, nie tylko fizycznie, żeby nam się członki poruszały i żeby się przemieszczać z miejsca w miejsce, ale czujesz, że czasami ty sam lub też patrząc na ludzi wokół siebie, możesz stwierdzić, że niby coś się rusza, ale tam nie ma życia. Nie ma życia. Człowiek, który naprawdę żyje, jest pełen pasji, siły. I to bez względu na osobowość, bo oczywiście różnie się to będzie objawiało w nas, w różnych typach osobowości, ale też w różnych kręgach kulturowych, czy też w różnym wieku, czy przy różnych doświadczeniach fizycznych. Zależy, czy jesteśmy zdrowi, czy zmęczeni. Różnie się to będzie objawiało, ale zawsze będzie ten ogień w oczach. Ogień miłości. To znowuż mi się przypomina Jan Paweł II na tym ostatnim odcinku życia, kiedy on już był bardzo słaby, bardzo chory. I najczęściej to się właśnie widziało patrząc na niego, takiego bardzo słabego, starego już człowieka. I on taki pochylony, często coś czytał jeszcze do nas z kartki, ale jak podniósł oczy, żeby spojrzeć na nas, ileż tam było życia. Naprawdę, to te oczy aż błyszczały. Tam była ta pasja życia. Jezus, ta obecność Jezusa w nas, eucharystyczna, Jezus, który jest życiem, daje nam ten ogień miłości. On płonie w sercu Jezusa i On płonie w nas, którzy przyjmujemy Jezusa w siebie. On jest taką naszą siłą napędową, która sprawia, że pomimo wielu przeciwności, bo życie to zawsze będzie zmaganie z wieloma przeciwnościami. Tu nie jest lekko. Są momenty, kiedy mamy trochę odpoczynku, ale generalnie jest dużo trudu. I On nam daje siłę, żeby ten trud życia podejmować. I trud też zmaganie się z samym sobą. My mamy tyle słabości, z którymi musimy się uporać każdego dnia. I On nam daje tą siłę, żeby pomimo upadków, żeby wstawać, żeby zaczynać ciągle od nowa, żeby się nie poddawać, żeby dawać siebie innym, tak, wychodzić z tej swojej strefy komfortu, żeby służyć innym, być dla innych, im przebaczać, kochać. Naprawdę bez Jezusa to jest niemożliwe. To jest naprawdę niemożliwe. A Jezus daje nam tą siłę, żeby żyć i kochać. On jest tą siłą w nas. Siostra Faustyna była osobą absolutnie zakochaną w Jezusie Eucharystycznym. I ta miłość widoczna jest w wielu jej zapiskach. Mówiła, że wszystko zawdzięcza Komunii Świętej, że to właśnie Jezus w Eucharystii, obecny w niej, sprawia wszystko, co jest w niej dobrego. Jakby ktoś powiedział: wow, siostro, ale ty jesteś dobra, ale z ciebie jest wspaniały człowiek, że ty tak potrafisz być dla innych, kochać i tyle wysiłku podejmować i przekraczać siebie. Ona by zawsze wskazała na Eucharystię, że dzięki, ale naprawdę muszę ci powiedzieć, że moim sekretem jest Eucharystia. To ja bym nie dała rady tego sama z siebie, naprawdę. Ona była tego dogłębnie świadoma. Mówiła, że ten Jezus Eucharystyczny to jest taki święty ogień, który ją przemienił całkowicie. A Jezus ze swojej strony jest dużo takich pięknych, miłosnych dialogów eucharystycznych, byśmy powiedzieli, czyli tych, które się dokonują przy okazji jej uczestniczenia w mszy świętej. Mówił jej między innymi to, że został ukryty pod postacią chleba dla niej, żeby ją pocieszać, gdy ona cierpi, żeby ją wzmacniać, żeby nie ustała w drodze. Ten obraz tego nieustania w drodze, żeby się nie poddać, żeby iść dalej, żeby walczyć, kontynuować zmagania życiowe, bardzo mi przypomina też tą symbolikę, którą Tolkien użył we Władcy Pierścieni. Pamiętacie, tam są te lembasy, ten cudowny
chleb produkowany przez elfów, którego nawet mały kawałek wystarczyłby nasycić dorosłego człowieka. I ta drużyna pierścienia, która miała tak wielką, długą drogę do przejścia i tak wiele trudów do pokonania, zmagań, walk po drodze, no gdyby nie lębasy, to by o niej nie dali rady. Więc ten symbol z Władcy Pierścieni idealnie pasuje do rzeczywistości duchowej, prawdziwej, realnej, naszej. Zobaczcie, wielu z nas łatwo się zapala do czegoś dobrego. My mamy dużo dobrych pragnień i intencji. My chcemy stawać się lepszym człowiekiem. Wiele rzeczy gdzieś tam powoduje w nas, że się zapalamy i podejmujemy. Taki przykład tych postanowień noworocznych jest chyba bardzo dobry i to jest tak powszechnie spotykane zjawisko, że podejmujemy jakieś postanowienia noworoczne i one są często naprawdę dobre dla nas i dla innych, szlachetne też niejednokrotnie, że naprawdę chcemy stać się lepszym człowiekiem i podejmujemy jakiś wysiłek pracy nad sobą. Po rekolekcjach też często to widać. Albo coś zobaczymy, przeczytamy, będziemy zainspirowani czymś i chcemy być naprawdę święci i podejmujemy jakiś wysiłek, jakąś pracę nad sobą. I sił nam starcza na parę dni determinacji, tak, na kilka dni, może tygodni, tym bardziej wytrwałym, ale szybko, zdecydowanie za szybko wymiękamy, odpadamy, odpuszczamy sobie. Sił starcza nam na taki bieg krótkodystansowy, a życie to maraton. Może masz już doświadczenie mocy, siły, które daje ci Komunia Święta. A może jeszcze te słowa dla ciebie są tylko teorią. Chcesz w to wierzyć, ale brak ci jeszcze tego doświadczenia. Zachęcam cię, po prostu proś o nie. Zwyczajnie mów Jezusowi, że chcesz tego doświadczyć, że naprawdę ta Eucharystia, Komunia Święta daje ci siłę. Że tam jest moc życia twojego. Próbuj, podejmuj wyzwania, szukaj umocnienia w Eucharystii i proś Jezusa, żeby ci pokazał to, żebyś ty to zauważył. Bo założę się, że niejednokrotnie my doświadczaliśmy owoców przyjmowania Komunii Świętej, ale nie łączyliśmy tego właśnie z tym, że to dlatego mam tą siłę, mam tą energię, mam to życie w sobie, wytrwałość, cokolwiek tutaj możesz wymienić w tej litanii dobrych rzeczy w tobie i w twoim życiu, że nie łączyliśmy tego z Eucharystią. To się działo, ale nie widziałeś, że to tam jest źródło w Eucharystii. Chcę się z tobą podzielić fragmentem książki On mnie prowadzi, ojca Waltera Ciszka, amerykańskiego jezuity polskiego pochodzenia. Wspaniała postać, wspaniała książka. Książka ta jest jego duchowym pamiętnikiem z pobytu w więzieniach NKWD i 15 latach spędzonych w obozach pracy niewolniczej na Syberii. Ekstremalne doświadczenia, ale bardzo w tej ekstremalnej sytuacji bardzo jasno widoczne są pewne rzeczywistości eucharystyczne, które chcę, żeby nam wybrzmiały. Doświadczenia, które on opisuje, dzieją się w pierwszej połowie XX wieku, więc on używa takiego określenia chociażby jak wysłuchać mszy świętej. My dzisiaj byśmy powiedzieli uczestniczyć we mszy świętej. Jest też w ramach wprowadzenia jeszcze, muszę wam powiedzieć, że pisze chociażby o takim bardzo długim poście eucharystycznym, co może być dla nas niezrozumiałe, bo nas dzisiaj obowiązuje godzina postu przed przyjęciem Komunii Świętej. W czasach opisywanych przez ojca Ciszka post eucharystyczny był znacznie bardziej rygorystyczny i dłuższy. Więc to w ramach wyjaśnienia, a teraz słuchajcie. Ojciec Ciszek zapisał. Myślę czasem, że ci, których nigdy nie pozbawiono sposobności odprawiania lub wysłuchania mszy świętej, nie oceniają, jakim wielkim skarbem jest msza. Ja w każdym razie wiem, co to znaczyło dla mnie i innych kapłanów, których spotkałem w Związku Radzieckim. Znam ryzyko, na które narażaliśmy się i ofiary, na jakie zdobywaliśmy się, aby mieć szansę odprawić mszę lub jej wysłuchać.
Kiedy byliśmy stale głodni w obozach, gdy pożywienie, jakie otrzymywaliśmy codziennie, wystarczało zaledwie na utrzymanie nas przy życiu. Widziałam kapłanów, którzy wyrzekali się śniadania i pracowali ciężko o pustym żołądku aż do południa, aby zachować post eucharystyczny, bo południowa przerwa w miejscu pracy stanowiła dla nas czas najsposobniejszy, by odprawić potajemnie mszę świętą. Ja sam często tak czyniłem. A niekiedy, gdy strażnicy obserwowali nas zbyt bacznie i nie mogliśmy ryzykować odprawiania mszy świętej na miejscu pracy, to skórki od chleba, które włożyłem do kieszeni przy śniadaniu, pozostawały tam nietknięte aż do mego powrotu do obozu i odprawienia mszy wieczorem. Albo też podczas długiego arktycznego lata, gdy dni pracy były najdłuższe, a nasze godziny snu najkrótsze. Widziałem kapłanów i więźniów pozbawiających się koniecznego snu, aby wstać przed porannym sygnałem na potajemną mszę w spokojnym baraku, podczas gdy wszyscy inni trzymali się kurczowo tych cennych chwil snu. Czujecie, jaką wartość miała dla nich msza święta? I to pozbawianie się i pokarmu, i snu, które są konieczne dla przeżycia fizycznego, ale też to ryzyko, które podejmowali, żeby odprawić mszę świętą, czy też uczestniczyć w niej, a było to zabronione i oni ryzykowali życiem, bo przecież mógł jakiś strażnik ich zauważyć lub też ktoś mógł donieść na nich. To naprawdę było bardzo ryzykowne, ale ojciec Ciszek pisze dalej, że msza święta była dla nich warta niebezpieczeństwa i ofiary, że cenili ją jak skarb i wyczekiwali jej, że uczyniliby niemal wszystko, byleby tylko odprawić lub uczestniczyć w mszy świętej. Posłuchajcie, co pisze dalej. Wiem, że nie można tego wszystkiego wytłumaczyć tym, którzy nie wierzą. Nawet dla wielu chrześcijan, jak się obawiam, Najświętszy Sakrament jako chleb życia jest tylko jakimś poetyckim lub symbolicznym frazesem użytym przez Jezusa w Ewangelii. A jednak jakim źródłem podtrzymania był On dla nas wówczas. Jak wiele znaczyło dla nas to, że mamy ciało i krew Chrystusa jako pokarm naszego życia duchowego w tym sakramencie. To przeżycie było bardzo prawdziwe. Czuło się Jego codzienne działanie w umyśle i sercu. Dla nas była to konieczność podtrzymująca życie duszy, tak samo jak codzienny chleb był konieczny dla ciała. To dzieje się na Syberii, natomiast w dalszych zapiskach ojciec Ciszek wspomina doświadczenie uwięzienia 5 długich lat na tak zwanej Łubiance w moskiewskim więzieniu budzącym wielką grozę. To była prawdziwa katownia. Ojciec pisze, że w tym więzieniu był całkowicie pozbawiony Eucharystii. Posłuchajcie go jeszcze chwilę. Zwracałem się do Boga w modlitwie. Czyniłem w ciągu dnia częste akty komunii duchowej, ale dosłownie umierałem z głodu, tęskniąc za prawdziwą komunią świętą. Codziennie odmawiałem z pamięci modlitwy mszalne i czasem zdawało mi się, że one podkreślają tylko moje poczucie pozbawienia Eucharystii. W owych dniach męki i rozterki, ciemności i upokorzenia wiedziałem, że rozpaczliwie potrzebuję tego źródła siły, jakiego mógł mi dostarczyć chleb życia, a nie mogłem go mieć. Modliłem się do Boga, rozmawiałem z Nim, prosiłem o pomoc i siłę. Wiedziałem, że On jest ze mną. Miałem to wszystko, a jednak nie mogłem mieć Jego sakramentalnej obecności. I ta różnica była dla mnie czymś bardzo prawdziwym. Był to głód duszy, tak rzeczywisty dla mnie, jak głód ciała, którego nieustannie doświadczałem przez te lata.
Tak, ojciec Ciszek ma bardzo, bardzo ekstremalne doświadczenia, w których bardzo wyraźnie widać, że Eucharystia daje życie. Siostra Faustyna nie miała aż tak ekstremalnych doświadczeń. Nie była pozbawiona Eucharystii przez 5 lat na pewno, ale jej doświadczenia mogą być bliższe nam niż doświadczenia ojca Ciszka. Dla niej niejednokrotnie pójście na mszę świętą było trudne. Ona bardzo chorowała, była już bardzo słaba. Wiele miesięcy spędziła w szpitalu. Tam nie zawsze było to możliwe, żeby poszła na mszę świętą. Ale są takie wspomnienia z jej życia, kiedy ona już była bardzo słaba, chora, w szpitalu. I niejednokrotnie mam tak wyryty w pamięci taki obraz tego, jak Faustyna idzie, jak to się mówi, po ścianach, prawda? Czyli cała słaba, te jej członki odmawiają jej posłuszeństwa, ledwo gdzieś wlecze te nogi za sobą, ale trzymając się tej ściany idzie do kaplicy, idzie do Jezusa, idzie po życie. Jak wiele ją to kosztowało. My może nie mamy też aż takich ekstremalnych problemów ze zdrowiem, jakie ona miała, ale niejednokrotnie będziemy mieli inne wyzwania. Może zdrowotne, a może kwestie wyborów, jakich musimy dokonać, albo ofiar, jakie musimy podjąć. Wiele osób, żeby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, stoi przed wielkimi dylematami w związku z pracą. Pójść do pracy czy nie pójść do pracy, odmówić pójścia do pracy, żeby tylko pójść na niedzielną Eucharystię. Szukanie wczesnych Eucharystii gdzieś, może nawet daleko od miejsca zamieszkania, byleby tylko móc uczestniczyć w tej mszy świętej, nie być pozbawionym tego życia i zjednoczenia się z Bogiem, chociażby w tej niedzielnej Eucharystii. To, jak wielką życiodajną moc ma Eucharystia, możemy też wyraźnie zobaczyć w przypadkach, takich niezwykłych przypadkach mistyków, którzy poza Eucharystią niczego nie spożywali przez wiele lat. Na przykład żyjąca w XX wieku we Francji Martha Robin, która przez 51 lat żyła tylko Eucharystią. Spożywała tylko Najświętszy Sakrament raz w tygodniu i żyła mocą Bożą, mocą Jego miłości. Kiedyś powiedziała: kiedy przyjmuję komunię świętą, to dzieje się tak, jak gdyby żywa osoba wchodziła we mnie. Za każdym razem wlewa się we mnie nowe życie. Jezus jest w całym moim ciele, jakbym z martwych wstała. Komunia święta jest czymś więcej niż zjednoczeniem. Jest stopieniem się w jedno. To jest piękny, taki mistyczny fragment jej zapisków, z którego wynika, jasno widzimy, że to połączenie się z Jezusem w Eucharystii jest czymś dużo więcej niż połączenie się dwojga ludzi w fizycznym akcie zbliżenia ciał. Bo w Eucharystii nie tylko przyjmujemy Chrystusa, ale stajemy się Jego częścią. On przemienia nas od wewnątrz. To jest najbardziej intymna jedność, jaką człowiek może osiągnąć z Bogiem. Intymność, jakiej mogą nam pozazdrościć aniołowie. Jak to Faustyna zapisała, gdyby aniołowie w ogóle mogli zazdrościć, to na pewno by nam tego pozazdrościli. Przyjmowania komunii świętej. Często zdumiewam się tym, że Bóg pragnie takiej bliskości z człowiekiem, ze mną. A im bardziej jestem świadoma własnej słabości, tym bardziej mnie to zdumiewa. Mam taką wielką nadzieję, że częste przyjmowanie komunii świętej doprowadzi nas kiedyś do takiego wyznania, które święty Paweł zapisał w liście do Galatów: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To życie Chrystusa w nas, jeżeli Go z wiarą przyjmujemy, z czasem jest coraz bardziej widoczne na zewnątrz. Inaczej być nie może. Gdy siostra Faustyna prosiła Jezusa, by ją przemienił w siebie,
ułożyła taką piękną modlitwę, którą razem z moimi siostrami odmawiam po Eucharystii, właśnie po przyjęciu Jezusa do swojego serca. Zachęcam Ciebie też do tej praktyki. Ta modlitwa jest bardzo piękna. Ona jest w dzienniczku pod numerem 163. Dopomóż mi, Panie, żeby oczy moje były miłosierne, bym potrafiła patrzeć tak na innych, jak Ty, Jezu, bym potrafiła nie osądzać z pozorów, abym widziała piękno w drugim człowieku. Pisze dalej o uszach, o języku miłosiernym, o rękach miłosiernych, nogach, żeby były miłosierne tak jak nogi Jezusa, żeby zawsze spieszyła z pomocą drugiemu człowiekowi, żeby umiała przekraczać swoje zmęczenie i wszystkie tam strefy komfortu, które są w człowieku. Prosi o miłosierne serce. Piękna, piękna modlitwa. Wczytajcie się w nią i może będziecie mieli takie pragnienie, żeby nią także modlić się po przyjęciu Jezusa w Eucharystii. Ta modlitwa bardzo trafnie obrazuje to przemienienie się w Jezusa, które dokonuje się w sposób duchowy, mistyczny, ale jest potem widoczne też na zewnątrz. Jeżeli tak nie jest, jeżeli już jest wiele komunii świętych, które przyjęliśmy, a nie ma żadnej zmiany w nas, nie stajemy się lepszym człowiekiem, to coś jest poważnie nie tak. Nie z Jezusem, nie z Eucharystią, nie, to nie jest dowód na to, że Eucharystia jest przereklamowana, mówiąc kolokwialnie, że wcale tak nie działa, jak siostra teraz mówi, tylko coś jest nie tak z nami, a bardzo konkretnie z naszą wiarą. Bo ta moc Eucharystii nie jest mocą magiczną. To nie jest tak, że my przyjmiemy Jezusa w Komunii Świętej i coś magicznie się w nas zmieni. Wszystko w naszym życiu z Jezusem zależy od wiary. Naprawdę mogą się dziać cuda w naszym życiu i przez nasze życie, ale wiara jest tym czymś, co to uruchamia, co sprawia, że te cuda, te dobro, ta przemiana w nas się dokonuje. Wiara. Moc Jezusa w Eucharystii jest wielka, realna, poświadczona świadectwem tysięcy milionów osób na przestrzeni już prawie 2000 lat istnienia chrześcijaństwa i tych nieskończonych Eucharystii, które już zostały odprawione i tych komunii świętych, które zostały przyjęte. To są naprawdę wielkie ilości osób, które miały szansę zostać przemienione przez Eucharystię i wielu z nich wiemy, że zostali bardzo przemienieni przez Eucharystię i nie ma świętego, w którego historii życia Eucharystia nie odgrywałaby kluczowej roli. Po prostu nie ma. Jakikolwiek życiorys świętego będziecie czytali, zobaczycie, jak centralne miejsce w jego życiu miała Eucharystia. Moc Eucharystii wielka, realna, ale może być aktywowana tylko poprzez naszą wiarę, poprzez to nasze Jezu, ufam Tobie. Ja wierzę, że Ty naprawdę przychodzisz do mojego serca, że Ty masz moc przemieniać moje życie, że ja mogę stawać się lepszym człowiekiem dzięki Tobie. Siostra Faustyna niejednokrotnie widziała te promienie, które my widzimy na obrazie, jak działają, jak wpływają na ludzi. Miała takie doświadczenia, w których chociażby jak w tym opisanym pod numerem 417 w jej dzienniczku, mówi, że gdy jej spowiednik głosił o wielkim miłosierdziu Boga, ona nagle zobaczyła, patrząc się na obraz Jezusa Miłosiernego, jakby ten obraz ożył. A promienie, które wychodziły z serca Jezusa, widziała, jak przenikały do serc ludzi zgromadzonych w tamtym miejscu, ale nie przenikały do wszystkich w równej mierze. Jedni otrzymywali więcej łask, a drudzy mniej. Od czego to zależy? Jasna sprawa. Od wiary. Jedni słuchali tych słów o miłosierdziu Boga z wiarą, te ich serca były otwarte, przyjmowali to wszystko i wówczas Jezus naprawdę mógł wlewać wiele łask w ich serca, a inni mieli wątpliwości, byli zdystansowani do tych treści,
Na szczęście tutaj nie pisze o takich, którzy by nic nie otrzymali, czyli gdzieś jakieś otwarcie musiało w nich być. No ale właśnie, jak chcemy żyć? Czy chcemy żyć pełnią życia? Wiara w nas to może aktywować. Czy chcemy tylko przeżyć? To już jest nasz wybór. Jezus naprawdę przychodzi do nas z ogromem łask, które możemy przyjąć lub nie, uwierzyć w nie lub nie, współpracować z łaską lub nie. Może się dziać w naszym życiu dużo dobra, a może się dziać tylko trochę dobra, albo w ogóle. Naprawdę nasze zaangażowanie tutaj, nasze tak, nasze wierze ma wielką moc. Posłuchajcie, w dzienniczku pod numerem 1447 siostra Faustyna zapisała takie słowa Jezusa. Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami. One przyjąć ich nie chcą. W innym momencie Jezus powiedział, że kiedy przychodzi w Komunii Świętej do naszego serca, ma ręce pełne łask wszelkich i pragnie nam je dawać i obsypywać nas nimi. Ale my nie zwracamy na Niego uwagi, my Go zostawiamy samego, zajmujemy się 1000 ważnych spraw, ale nie Jezusem. Wyobraź sobie, że to przyjęcie Jezusa do serca jest jak przyjęcie gościa do Twojego domu. Ty zapraszasz kogoś, on przychodzi do ciebie, otwierasz drzwi, wpuszczasz go do środka, on wchodzi i jest cały tutaj, prawda, dla ciebie, skupiony na tobie, cieszy się, że do ciebie przyszedł, patrzy na ciebie, w rękach trzyma prezent, a ty zaraz po otwarciu drzwi po prostu zaczynasz odwracać się w inną stronę, patrzeć na coś innego, zajmować się jakimiś sprawami, otwierasz komputer, odbierasz telefon, zaczynasz coś tam gotować i ten gość stoi w centrum twojego domu, totalnie zlekceważony, zignorowany i nie wie, co ze sobą zrobić. Cała ta jego miłość i radość ze spotkania z tobą, no właśnie, nagle jest tak jakby zamrożona. No, co teraz mam zrobić? Niejako chciałoby się powiedzieć, no zaprosiłaś mnie. Chciałaś, żebym przyszedł. Przyjęłaś mnie w Komunii Świętej. Jestem. I co? I co teraz? No właśnie, tu jest taka refleksja, którą na pewno musimy zrobić o tym, co się dzieje w nas, jeżeli już wierzymy, że Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii, w tej Komunii Świętej, którą przyjmujemy. Co robimy po przyjęciu Komunii Świętej? Mi się tak marzy, żeby rzeczywiście było tak zadbane o to, że w tym momencie po przyjęciu Komunii Świętej są takie bardzo kontemplacyjne pieśni śpiewane, a potem jest dana taka przestrzeń ciszy na takie pobycie w sercu z Jezusem. A nawet jeżeli podczas tej mszy świętej, w której uczestniczysz, nie ma takiego luksusu ciszy, bo czasami naprawdę ta przestrzeń przyjmowania Komunii Świętej jest zaśpiewana i no nie ma tej przestrzeni ciszy. Zostań po Eucharystii. Zostań tych parę chwil chociaż, żeby tak pobyć serce przy sercu, porozmawiać tak osobiście, tak szczerze, zwyczajnie z Jezusem. I żeby tak wejść świadomie w tą Jego realną obecność w tobie. Bo On zawsze jest, ale bez naszej świadomości i tej współpracy z Jego obecnością w naszym sercu, która ma wielką moc przemiany naszego życia, no nic się nie podzieje. Bo to nie działa magicznie, bo to działa wszystko w naszej wierze relacyjnie. Ta wiara jest po prostu wejściem w dialog, uświadomieniem sobie realnej obecności Jezusa i idziemy razem w życie potem. I wtedy dzieją się cuda. Jezus dalej w tym fragmencie 1447 mówi tak bolesne słowa, nie tylko w tym miejscu,
Ale tutaj też padają te mocne, mocne słowa, jedne z najsmutniejszych słów, które można przeczytać w dzienniczku. Jezus mówi: obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. Niech to wybrzmi nam naprawdę, usłyszmy to jeszcze raz. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. To jest rzeczywistość po przyjęciu Komunii Świętej. To jest to, czego Jezus doświadcza. Może też czasami ode mnie, może od Ciebie, kiedy przyjmujemy Go bez wiary, bez zaangażowania serca, bez skupienia naszych myśli na Nim. Oczywiście, słuchajcie, to rozproszenia będą prawie zawsze. Rozproszenia są takim naszym chlebem codziennym i one się zdarzają nawet po przyjęciu Komunii Świętej, nawet w tym najświętszym momencie zjednoczenia z Panem. Będą przychodziły i rozproszenia, ale chodzi o to, czy Ty chcesz zaangażować swoje serce, czy Ty chcesz zawalczyć o skupienie, czy Ty podejmiesz jakiś wysiłek, aby skupić się rzeczywiście na Nim, aby wejść w dialog, w rozmowę. Chodzi o Twoje zaangażowanie. Raz wyjdzie to lepiej, raz gorzej, raz będzie 1000 spraw i rozproszeń, ale nawet wtedy, wiesz, w szczerości serca, jak powiesz Mu: Jezu, zobacz, z Tobą dzisiaj będę taki rozproszony, wybacz, ale te 1000 spraw mnie bombardują, zawierzam je Tobie, oddaję je Tobie. Dziękuję Ci, że przyszedłeś do mnie, że do tego mojego bałaganu i hałasu przyszedłeś. Kocham Cię, dziękuję Ci. Zobacz, to najprostsze słowa, ale one już uaktywniają Twoją wiarę i świadomość tego, że Jezus naprawdę przyszedł i są też wyrazem tego, że On jest dla Ciebie ważny, że nie radzisz sobie. Okej, nie radzę sobie, Jezu, nie wychodzi mi, nie potrafię się skupić, ale chcę, pomóż mi. I zawsze ta modlitwa prośby, słuchajcie, bez Ciebie nic nie mogę, bez Twojej łaski nic nie mogę, z Tobą mogę, pomóż mi. Jezus mówi dalej w tym momencie Komunii Świętej, że Jego serce jest pełne miłości i miłosierdzia. I to, jak my się z Nim obchodzimy, jak z czymś martwym, On to porównuje, Jego ból, którego doświadcza wtedy, porównuje do bólu najczulszej matki, która kocha bardzo swoje dzieci. Jednak te dzieci jej miłością gardzą. Totalnie ich to nie obchodzi, że matka ich kocha. Ta najczulsza, najlepsza matka. Jezus mówi do Faustyny, żeby rozważyła jego ból, że w tym bólu nikt go nie pocieszy. To jest zaledwie słaby obraz i podobieństwo Jego miłości. Ta najczulsza matka, odrzucona miłość najczulszej matki. Ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko, co Jezus nam mówi o swoim ciele i swojej krwi w Ewangeliach czy przez mistyków, o swojej realnej obecności w Komunii Świętej, że to nas jakoś intelektualnie przerasta. To ma charakter mistyczny, tajemniczy i może onieśmielać. Niektórych nawet zniechęcać albo odstraszać. Ale chcę Ciebie dzisiaj zachęcić, żebyś nie poddawał się tym pokusom takiego poddania się. Nie, to jest za dużo dla mnie, ja w to i tak nie dam rady wejść, to mnie przerasta, nie jestem na takim poziomie, nie potrafię, nie dam rady, za zbyt dużo wysiłku, ja mam zbyt wiele pracy. Nie daj się temu. Szukaj zrozumienia, proś o to zrozumienie. Zrozumienie serca, nie intelektualne, nie takie w pełni intelektualnie nie ma kogoś, kto by to wszystko ogarnął. Po prostu nie ma, to się nie da. To jest tak wielka tajemnica. Ale my mamy w sobie takie obdarowanie, jestem przekonana, że każdy człowiek gdzieś głęboko w duszy jest mistykiem. Człowiekiem poszukującym tajemnicy, którą widzi w rzeczywistości, która go otacza. Przeczuwa jakoś głęboko swoim sercem, że życie jest pełne ukrytych tajemnic. I ta największa tajemnica to jest obecność Jezusa w Eucharystii. Jestem głęboko przekonana, że każdy ma w sobie, możemy powiedzieć, poetę. Człowieka, który wchodzi w głębie swojej duszy, spotyka się ze sobą tam w tej głębi pragnień, poruszeń. Człowieka, który
rozumie jakoś, przeczuwa sercem tajemniczą wymowę wielu znaków w naszym życiu, symboli. Ja wiem, że Jezus w Eucharystii podnosi nam wysoko poprzeczkę, ale to dlatego, że On w nas wierzy. On wie, że mamy w sobie ten potencjał. Jakby mówił, możesz to sercem zrozumieć, naprawdę, ja ci pomogę, jeśli chcesz, poprowadzę cię głębiej, dalej. Tylko wejdź w siebie, wejdź w głębie swojego serca i tam pytaj mnie o moją obecność z Tobą aż do skończenia czasów, o moją intymną obecność, cichą, a zarazem potężną obecność w białej hostii i w Twoim sercu. Pytaj mnie i cierpliwie czekaj, aż usłyszysz odpowiedź. Odpowiedź, która da Ci pewność większą niż naukowe uzasadnienia i namacalne zmysłowe doświadczenia. Tak, to jest wszystko możliwe. Ten czerwony promień z obrazu oznacza krew, która jest życiem dusz. I Jezus chce nam dawać to życie w obfitości. Jeśli dokopałeś się już do tego poety w swoim sercu, to teraz Cię zachęcam, żebyś przebudził w sobie jeszcze malarza, artystę, który w pięknych symbolach sztuki sakralnej wyraża to, co niewyrażalne i też potrafi czytać te symbole sztuki sakralnej. Są takie dwa symbole eucharystyczne, które mnie szczególnie poruszają. Symbol pelikana i symbol jelenia. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa pelikan był symbolem Eucharystii. Tę symbolikę zaczerpnęliśmy ze starożytnych mitów, które opisywały pelikana jako ptaka, który w akcie miłości do swoich piskląt przebija własną pierś i poi je krwią, swoją krwią, ratując je przed śmiercią. W rzeczywistości pelikany nie ranią się celowo, by nakarmić potomstwo. Ich sposób karmienia jednak mógł dać początek tym wierzeniom, bo gdy dorosły pelikan karmi młode, on przechowuje ryby w swoim worku gardłowym i często wygląda tak, jak się pochyla, jakby dziobem ranił własną pierś. W starożytności i średniowieczu zaczęto interpretować ten gest jako akt poświęcenia, co sprawiło, że pelikan stał się symbolem Chrystusa, ofiarującego swoje życie, swoją krew za nas, dla naszego zbawienia, życie za życie. Oddaję Ci swoje życie. Ja sam umieram, żebyś Ty mógł żyć. Czasem też na tabernakulach można zobaczyć jednego lub dwa jelenie pijące ze źródła. One są symbolem chrztu, ale też wyrazem tęsknoty za źródłem życia, które jest w Eucharystii. Kościół podczas Soboru Watykańskiego II nazwał Eucharystię szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na tej ziemi naprawdę nie ma nic świętszego, nic większego niż Eucharystia. Szczyt i źródło naszego życia. Znacie zapewne te słowa z Psalmu 42. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dla niewtajemniczonych łania to jest samica jelenia, więc ciągle jesteśmy w tej samej symbolice. Jeleni u źródła. Ta dusza ludzka, która pragnie Boga. Człowiek tęskni za Bogiem i szuka Go jako źródła życia, źródła zbawienia. Woda w tym kontekście symbolizuje łaskę Bożą, sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię. Chrystus jest wodą żywą. My przychodzimy do Niego w Eucharystii, by ugasić najgłębsze pragnienia, a On nam daje prawdziwe życie i siłę duchową. Ten symbol jeleni pijących ze źródła życia nawiązuje też do nadziei na życie wieczne, bo Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Tak o tym mówimy. Znowu, może brzmieć to poetycko, ale jest to bardzo realna rzeczywistość. Posłuchajcie jeszcze raz siostry Faustyny. Ona pod numerem 1810 w swoim dzienniczku
zapisała o takim przygotowaniu się do Komunii Świętej, które przeżywa jako przygotowanie na przyjście Króla. Pisze tak. Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie, Królu chwały, chwały nieśmiertelnej. O serce moje, czy Ty zdajesz sobie z tego sprawę, kto dziś przychodzi do Ciebie? Tak, wiem o tym, ale dziwnie pojąć tego nie mogę. O, ale gdyby to tylko Król, ale to Król królów, Pan panujących. Przed Nim drży wszelka potęga i władza. On dziś przychodzi do mojego serca. I parę momentów później Jezus zaczyna mówić do niej. Opuściłem tron nieba, aby się z Tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbek dopiero, a już dusza Twoja omdlewa z miłości. Lecz jak się Twoje serce zdumieje, gdy mnie ujrzysz w całej chwale. Lecz chcę Ci powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię Świętą. Każda Komunia Święta czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. Tak, Jezus mówi, że On jest chlebem żywym, że kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Panie Jezu, mój Boże miłosierny, cóż ja jestem, a cóż Ty? Gdyby istniały słowa mocniejsze niż zdziwienie, zdumienie, słowa, które wyraziłyby ten potężny wstrząs tą darmową i bezgraniczną miłością Twoją, miłością hojną, która rozdaje siebie na ołtarzach całego świata każdemu, kto pragnie. Gdybym to tylko mogła wyrazić, te wszystkie myśli, uczucia, poruszenia, które są we mnie teraz i ująć je w zwięzłą modlitwę. Ale nie mam tych słów, nie znajduję. Ta rzeczywistość Twojej obecności, Panie, w Eucharystii naprawdę mnie przerasta. Ale proszę, przyjmij ten mój potok słów niezgrabnych, niewystarczających, małych. Ale Ty sam wiesz, że za tymi słowami kryje się moja głęboka wdzięczność, wzruszenie, onieśmielenie, radość i szczęście i wdzięczność, raz jeszcze wdzięczność. I też prośba, Jezu, żeby to Twoje życie we mnie było widoczne, było dostrzegalne, odczuwalne. Nie tylko przeze mnie, ale żeby całe moje życie pokazywało, odzwierciedlało to, że Ty prawdziwie we mnie jesteś, że Ty mnie przemieniasz, żeby Twoje życie promieniowało przeze mnie na innych ludzi. Uwielbiam Cię, Jezu miłosierny, ukryty w białej hostii. Kocham. Ufam Tobie. Tą modlitwą kończymy 7. odcinek podcastu Zbliżenia. Bogu dziękuję, że udało mi się go nagrać. Naprawdę to taki był milowy krok dla mnie, żeby w końcu przekroczyć tą barierę niemożności nagrywania przez 2 lata i nagrać ten odcinek i od razu od razu w ten największy temat Eucharystii. Niech Bóg się posługuje tym podcastem, niech pomaga Wam w Waszym życiu z Nim, w Waszych spotkaniach z Jezusem w Eucharystii. Jeśli ktoś z Was po wysłuchaniu tego odcinka czuje niedosyt, to wspaniale, bo temat Eucharystii jest tak wielki, że nie da się go wyczerpać w jednym odcinku podcastu. Nie da się go w ogóle wyczerpać, ale niech ten niedosyt Was też prowadzi i zachęca do słuchania podcastu Zeszyty Miłości Pełne.
Tam wątek Eucharystii już się pojawiał w tych pierwszych 50 odcinkach, natomiast będzie się jeszcze bardziej pojawiał w późniejszych odcinkach, bo coraz więcej Faustyna pisze właśnie o niezwykłych doświadczeniach Jezusa w Eucharystii i Jezus też dużo jej mówi na ten temat, więc będziemy do tego powracać i zgłębiać to. Bądźcie więc z nami też w tej serii Zeszyte Miłości Pełne. Długa droga jeszcze przed nami. To będzie piękna droga, piękna podróż. A my usłyszymy się za tydzień w niedzielę o 17:00, bo wtedy właśnie ukazują się odcinki naszych podcastów. Teraz tak na przemian będą jeden odcinek zeszytów, odcinek zbliżeń, zeszyty, zbliżenia tak na przemianę. Bądźcie cierpliwi i przyjmijcie ten taki rytm przeplatany. To i tak ciągle jest czerpanie z dzienniczka siostry Faustyny i z bogactwa, które możemy czerpać z jej relacji z Jezusem. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. To jest najlepsze, żeby pamiętać o kolejnych odcinkach, że są, że czekają na wysłuchanie. A poza tym też umieszczamy treści dla Was w środy, czasami nawet i w piątki. Czasami to będą krótkie treści, takie do minuty, a czasami vlogi, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt minut. W każdym razie to wszystko ma Wam pomagać zbliżać się do Jezusa i żyć bardziej świadomie i radośnie, szczęśliwie, więc czerpcie z tych wszystkich treści, które umieszczamy w różnych dniach tygodnia na kanale YouTube, ale też wszystkie te podcastowe treści są na Spotify, Apple Podcast, a zaglądajcie też na Instagram i Facebook, bo tam dodatkowe treści się jeszcze pojawiają. Po prostu bądźcie z nami. Cała przestrzeń blisko Rachamim jest tworzona z myślą o Was, żeby Wam pomagała zbliżać się do Jezusa i być szczęśliwym. Jeśli pomaga Wam nasza działalność, możecie dołączyć do Rachamimowej ekipy, wspierając nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Blisko Rachamim lub też bezpośrednio na konto, które podane jest w opisie tego odcinka. Z serca Wam dziękujemy za każde wsparcie. Z Bogiem, kochani. Pa. A ja pędzę już na Eucharystię. Pędzę po życie.